dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń opowiemy o współpracy nawiązanej między Double Protocol a Avalanche. Wspomnimy o Celer Interchain Messaging uruchomionym na sieci Astar oraz poruszymy wątek wyróżnienia projektu Boba Network. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Quant informuje, że ponad 2000 osób wzięło udział w konkursie wprowadzającym do Overledger, przeprowadzonym w King's College London. Podczas tego kursu uczestnicy poznali tajniki tworzenia aplikacji. Casper Network koncentruje się na rozwoju swojego ekosystemu i budowaniu solidnej sieci. Binance Academy porusza kolejny ciekawy temat. Tym razem w ramach artykułu na tym portalu został poruszony wątek whitepaperów. Whitepaper stworzony przez projekty kryptowalutowe umożliwia projektom przedstawienie swoich celów oraz daje szansę na pokazanie zalet i możliwości tworzonych platform, rozwiązań, produktów. We wspomnianym artykule zostały zawarte informacje, które zazwyczaj można znaleźć w whitepaperach z dodatkowymi komentarzami, które podkreślają istotność tych informacji. Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Sui ogłasza nawiązanie partnerstwa strategicznego z Meta Moonshots. Meta Moonshots wspiera projekty, które mają potencjał do tworzenia niesamowitych wyników finansowych. Meta Moonshots to społeczność stworzona dla inwestorów kryptograficznych. Comet ogłasza start fazy sprzedażowej Pre-Seed. Projekt Comet ma zamiar zebrać $1 milion. Przy okazji tego wpisu Comet wita swoich partnerów inwestycyjnych. Goście zostali wyróżnieni następujący partnerzy inwestycyjni: Better, Arcanum Capital oraz Dragon Rogue. Przypominamy o starcie aukcji NFT TJLP we współpracy z Pirates of the Island. Aukcja 100 ekskluzywnych NFT z podwójną użytecznością rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 12 czasu polskiego. Aukcja będzie dostępna tylko i wyłącznie dla obecnych posiadaczy abonamentu TJLP oraz użytkowników TensetX. Binance będzie obsługiwać aktualizację sieci Flow oraz jej hard fork. Double Protocol ogłasza nawiązanie współpracy z Avalanche. Dokonana integracja z Avalanche pomoże w rozwoju ekosystemu Double Protocol ze względu na potrzebę przyjęcia infrastruktury wynajmu NFT. Ta integracja znacznie otworzy bramę i ułatwi ekosystemowi Avalanche tworzenie, wdrażanie oraz integrację standardu tokenów ERC-4907, którego pionierem jest zespół Double Protocol. Unikalna funkcja Dual Role ERC-4907 odmieni wypożyczanie NFT, przypisując rolę właściciela i rolę użytkownika. Wspomniana własność pomaga utrzymać właściciela NFT jako pierwotnego właściciela, podczas gdy najemca staje się użytkownikiem, eliminując w ten sposób ryzyko rezygnacji posiadaczy z ich NFT. Ostatecznie ERC-4907 umożliwia wypożyczenie NFT bez zabezpieczeń, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z wypożyczania NFT w celu łatwego dostępu do gruntów NFT, PFP i zasobów NFT w grze. Dodatkowo ta współpraca potencjalnie otworzy szersze integracje między projektami Double Protocol i Avalanche. Ten ruch sprawi, że projekty oparte na Avalanche będą mogły łatwo i bezproblemowo wprowadzić swoje kolekcje NFT na rynek Double Protocol. Więcej o współpracy tych dwóch projektów przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Celer Interchain Messaging został uruchomiony na sieci Astar. Przyszłe aplikacje Astar dApps uzyskają dostęp i będą w stanie umożliwić płynny i ekonomiczny cross-chain UX za pomocą Celer IM. W kolejnym tygodniu listopada zespół Chainlink ma zamiar gromadzić entuzjastów Web3, aby przekazywać informacje o najnowszych osiągnięciach w świecie kryptowalut i technologii blockchain. W tym tygodniu Chainlink zorganizuje spotkania w Tokio, New Haven, Londynie, Madrycie oraz Patumtan. Amble DeFi i AlgoFound nawiązują strategiczne partnerstwo w celu przyspieszenia wzajemnego wzrostu. To strategiczne partnerstwo opiera się na założeniu, że łącząc siły i opierając się na mocnych stronach, obie strony odnoszą korzyści. Wspólnie podjęte działania obejmują połączone zabiegi marketingowe, wzajemną promocję, dzielenie się poradami i współpracę poprzez regularne spotkania i sesje. AlgoFound i Humble nie mogą się doczekać współpracy, która przyniesie korzyści obu społecznościom, a także dla nowych projektów i inwestorów. GetSetPlay nawiązuje współpracę z Ninetiles. Dzięki nawiązaniu tego partnerstwa twórcy grający w Ninetiles będą mogli streamować swoje zmagania za pośrednictwem platformy GetSetPlay. Projekt Boba Network został nominowany do nagrody IABC Summit Blockchain of the Year 2022. W artykule załączonym do tweeta szerzej opisano wątek plebiscytu organizowanego przez IABC oraz zostały przekazane instrukcje, które z całą pewnością będą przydatne przy głosowaniu na ulubione projekty. Link do artykułu został zawarty w opisie filmu. Ebar Foundation ogłasza, że Numbers Protocol uruchomi ekskluzywną kolekcję Creator DAO NFT na sieci Hedera. Kolekcja Creator DAO zostanie uruchomiona w przeciągu 4 tygodni.
Binance dumnie wspiera kulturę pracy zdalnej. Połączenie pracy zdalnej i biur regionalnych pozwoliło Binance wykorzystać globalną pulę pracowników o wysokim potencjale. I w tym momencie giełda zarządzana przez CZ zatrudnia ponad 7000 pracowników. Sui Wallet dokonuje aktualizacji swojego portfela. Wprowadzona aktualizacja umożliwia odblokowanie portfela za pomocą Touch ID. Bezpieczeństwo zawsze było najważniejszym priorytetem Sui. Dzięki sprzętowemu uwierzytelnianiu od Apple, użytkownicy Sui Wallet mogą uniknąć konieczności częstego wpisywania hasła. BitKeep nawiązuje współpracę z TopGoal. TopGoal to piłkarski metaverse oficjalnie licencjonowanymi cyfrowymi kolekcjami GameFi i SocialFi oraz wizją połączenia sportu z Web3. Square Enix to japońska firma zajmująca się produkcją i wydawaniem gier komputerowych, a także mang i anime. Square Enix wyraziło chęć inwestowania w rynek NFT i świat technologii blockchain. Square Enix przedstawiło swoją najnowszą grę Symbiote Genesis. We wspomnianej grze bardzo dużą rolę mają odegrać tokeny NFT. Szef Square Enix, Josuke Matsuda, otwarcie mówił, że jego firma chce postawić na NFT i blockchain. Nowe technologie z rodziny Web3 miałyby zostać wpisane w najnowsze produkcje spółki. W zeszłym tygodniu Matsuda wspomniał wręcz, że technologia blockchain ma być czymś kluczowym, jeśli chodzi o rozwój rynku gier. Square Enix ogłosiło również współpracę z Oasis, gra Symbiote Genesis ma być grą osadzoną w nowym uniwersum. Ponoć może być to pierwsza produkcja z całej serii. Ważnymi elementami w niej mają być cyfrowe dzieła sztuki i awatary. Tych ostatnich będzie można używać na profilach w serwisach społecznościowych oraz do dystrybucji surowców. Jak podaje Bloomberg, szef Wydziału Kryminalnego IRS Jim Lee powiedział, że on i jego współpracownicy przygotowują setki spraw związanych z kryptowalutami. Dodał, że w ciągu ostatnich 3 lat nastąpiła poważna zmiana w dochodzeniach dotyczących zasobów cyfrowych prowadzonych przez fiskus. Wcześniej sprawy te dotyczyły głównie prania pieniędzy. Obecnie to dochodzenia podatkowe stanowią prawie połowę wszystkich spraw. Obejmują m.in. transakcje, w których zasoby cyfrowe są wymieniane na walutę fiducjalną. W innym raporcie opublikowanym przez agencję 3 listopada IRS poinformowało, że w 2022 roku 2077 agentów specjalnych poświęciło prawie 70% swojego czasu na badanie przestępstw podatkowych, takich jak uchylanie się od opodatkowania i inne oszustwa podatkowe. Pozostałe 30% czasu spędzono na analizach spraw związanych z praniem brudnych pieniędzy i handlem narkotykami. Lee powiedział też, że służby przygotowują się do wejścia w świat Web3. Jak dodał, samo śledzenie przepływów środków to dla władz nic nowego. W raporcie podano jako przykład sprawę związaną z kryptowalutami, która polegała na wyśledzeniu miliardów dolarów w bitcoinach skradzionych z Bitfinex po włamaniu, jakie miało miejsce w 2016 roku. Służbom udało się doprowadzić do aresztowania 2 osób, które były zamieszane w to przestępstwo. Czasem, gdy zdecentralizowane technologie stają się coraz bardziej powszechne, organy regulacyjne reagują, wymuszając w ten sposób więcej wymogów sprawozdawczych. Sam rynek nie stoi z boku. Przykładowo Binance organizuje warsztaty dla regulatorów, aby pomóc im lepiej zrozumieć zasoby cyfrowe i to, jak działa blockchain. Działania te nasiliły się po tym, jak giełda zatrudniła wybitnego śledczego do spraw cyberprzestępczości z IRS, do kierowania jednostką do spraw zwalczania przestępczości. Litecoin Foundation poinformowało o rekordowym poziomie trudności wydobycia tokenów LTC. Trudność wydobycia jest popularną metryką, która jest używana do opisania średniej liczby haszów wymaganych do rozwiązania bloku i zdobycia nagród górniczych w sieci. Rosnąca trudność wydobycia sugeruje, że konkurencja wśród górników wzrosła. To jest prawdopodobnie spowodowane większą liczbą górników dołączających do sieci. Cena Litecoina przeżywa ostatnio renesans, dotykając 5-miesięcznego maksimum. Ostatnie wyniki cenowe LTC również wyglądają pozytywnie dzięki wzrostowi ceny tokena o 13%. Było to spowodowane ogłoszeniem przez MoneyGram, że amerykańscy klienci będą mogli wkrótce korzystać z aplikacji MoneyGram do handlu i posiadania Bitcoina, Ethereum oraz tokenów Litecoin. W 2011 roku nagroda za wydobycie Litecoina wynosiła 50 LTC, ale spadła już do 12,6 LTC. Wydarzenie halvingowe w 2023 roku zmniejszy nagrodę jeszcze do 6,25 LTC. Google Cloud ogłosiło, że staje się walidatorem sieci Solana. Jednocześnie ujawniło inne produkty i usługi, które integruje dla sieci blockchain. Zgodnie z tweetem 3 listopada dostawca usług w chmurze twierdził, że będzie uruchamiał walidator Solana produkujący bloki. Takie działanie umożliwi firmie Google udział w sieci blockchain i jej walidację. Niedawno niemiecki Hetzner uruchomił około 1000 walidatorów Solana, powołując się na naruszenie zasad. Jednak współzałożyciel Anatolii Jakawenko był nieugięty, twierdząc, że nowy walidator pomoże utrzymać niezawodność sieci. Co więcej, dodał, że nie będzie więcej przestojów sieci przed końcem roku. Google Cloud ujawniło współpracę z projektem Solana, aby wprowadzić blockchain Node Engine do łańcucha Solana do 2023 roku. Firma stwierdziła, że ten ruch sprawi, że każdy będzie mógł w łatwy sposób uruchomić dedykowany węzeł Solana w chmurze. Blockchain Node Engine to usługa hostingu węzłów, która jest szeroko wykorzystywana wśród deweloperów Ethereum.
Poprzez integrację Solana Google uczyniłoby sieć łatwo dostępną dla szerszej publiczności. Gigant technologiczny stwierdził również, że będzie indeksował dane Solana. Ma to umożliwić ekosystemowi deweloperów Solana dostęp do danych historycznych. Google niedawno ujawniło zamiary rozpoczęcia wspierania płatności kryptowalutowych dla swoich usług w chmurze. Po tych wiadomościach token SOL wzrósł o około 15%, osiągając wycenę w pobliżu $40. To tyle z informacji, które dla Was dziś przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!